Tadeusz Dołęga-Mostowicz, najpopularniejszy pisarz sanacyjnej Polski. Zginął dość przypadkowo we wrześniu 1939 roku. Mostowicz był krytykiem obozu piłsudskiego i ofiarą brutalnego pobicia przez jego zaufanych ludzi. Jego powieści wiernie oddawały realia sanacyjnej Polski. Tworząc postać Nikodema Dyzmy, głównego bohatera swojej najgłośniejszej powieści, Mostowicz inspirował się osobą samego Piłsudskiego. Losy tego pisarza to historia pełna paradoksu i wciąż mało znana. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Była godzina 11, 20 września 1939 roku. Do położonych przy granicy z Rumunią Kut wjechała odkryta ciężarówka należąca do polskiego wojska. W środku kabiny obok kierowcy siedział porucznik Wojda, a z tyłu na platformie, mierzący prawie 2 metry wzrostu, kapral podchorąży Mostowicz. Mieli zakupić pieczywo dla znajdujących się już po drugiej stronie granicy polskich żołnierzy. Gdy ciężarówka zatrzymała się w centrum miasteczka, żołnierze wysiedli z ciężarówki i zaczęli się rozglądać. Chwilę później na rynek wjechały 3 sowieckie tankietki, wydając straszliwy jazgot. 3 polscy żołnierze błyskawicznie wskoczyli do ciężarówki i natychmiast ruszyli, kierując się w stronę granicznego mostu na Czeremoszu. Ale jedna z sowieckich tankietek otworzyła do ciężarówki ogień z karabinu maszynowego. Od kul zginął siedzący na platformie kapral podchorąży Mostowicz. Tak właśnie zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz, najpopularniejszy pisarz sanacyjnej Polski, którego książki wydawane były w tysiącach egzemplarzy, a na ich podstawie kręcono głośne filmy. Zygmunt Antoszewski, który po wojnie został profesorem anestezjologii, był świadkiem tego zdarzenia. Jego ojciec był właścicielem przedsiębiorstwa pogrzebowego w Kutach. To właśnie Antoszewski osobiście przygotowywał zwłoki Mostowicza do pochówku. Jak wspominał po latach, wyjął wówczas z kieszeni jego munduru dokumenty osobiste, w tym między innymi notę z zapiskami oraz 2 czeki po 1000 złotych każdy. Według relacji Antoszewskiego Mostowicz został pochowany na miejscowym cmentarzu ormiańsko-katolickim w grobowcu należącym do kierownika miejscowej szkoły. O śmierci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza rodzina dowiedziała się dopiero w latach 70. XX wieku. Z jej inicjatywy dokonano ekshumacji szczątek pisarza, które zostały złożone na warszawskich Powązkach. Tadeusz Dołęga-Mostowicz był nie tylko najbardziej poczytnym pisarzem sanacyjnej Polski, on ją dość wiernie odmalował w swoich powieściach. Kariera Nikodema Dyzmy była najważniejszą z nich, głównie dlatego, że inspiracją do stworzenia postaci Dyzmy była osoba Józefa Piłsudskiego. To zapewniło mu nie tylko popularność, ale i nieśmiertelność jego twórczości. Jak zatem narodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz, najpopularniejszy pisarz sanacyjnej Polski? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zagłębić się w jego życiorysie. Tadeusz Dołęga-Mostowicz urodził się w 1898 roku w Głębokiem, niewielkim miasteczku na Witebszczyźnie. Jego ojciec był prawnikiem, a matka nauczycielką. Nie jest prawdą, jak utrzymywał później pisarz, że rodzina Mostowiczów posiadała majątek ziemski w Okuniewie.
Ten majątek został sprzedany przez Mostowiczów, zanim jeszcze pisarz się narodził. Ale nie był to jedyny szczegół w biografii Mostowicza, który został później przez niego zmyślony. Takich szczegółów było znacznie więcej. Nawet datę swoich urodzin Mostowicz zmienił. W każdym razie przyszły pisarz uczęszczał najpierw do gimnazjum w Wilnie, a po jego ukończeniu zaczął studia prawnicze w Kijowie. W czasie studiów zetknął się z piłsudczykowską konspiracją, zostając nawet członkiem polskiej organizacji wojskowej. Gdy I wojna światowa dobiegła końca, Mostowicz powrócił do Wilna. Tam zaciągnął się do 13 Pułku Ułanów Wileńskich, w szeregach którego wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu opuścił wojsko i zaczął poszukiwać dla siebie nowego zajęcia. W tym celu przeniósł się do Warszawy, ale i tam nie mógł znaleźć żadnej pracy. Cierpiał wtedy biedę, mieszkając w wieloosobowym pokoju. Dopiero pomoc wuja Zygmunta Rytla, profesora Politechniki Warszawskiej, zmieniła jego sytuację. Nie tylko zamieszkał u wuja, ale dzięki jego protekcji otrzymał pracę i to nie byle jaką. Była nią posada korektora w redakcji Rzeczpospolitej, dzienniku o profilu chadecko-narodowym. Jej szefowie od razu poznali się na talencie Mostowicza. Już po roku pracy został reporterem i felietonistą Rzeczpospolitej, specjalizując się w sprawach kryminalnych. Swoje felietony podpisywał pseudonimem Ten, a później hrabia Zan. Oficjalnie zaczął też używać przydomka Dołęga, które było rodowym herbem jego rodziny. Felietony Mostowicza bardzo szybko zyskały popularność wśród czytelników Rzeczpospolitej. Po przewrocie majowym Piłsudskiego stał się zagorzałym krytykiem obozu marszałka. Komentował drażliwe dla niego sprawy, jak na przykład zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego, czy też pobicie posła Zdziechowskiego. To zwróciło na niego uwagę ludzi Piłsudskiego, który był wówczas premierem. Gdy w jednym ze swoich felietonów Mostowicz zasugerował, że generał Zagórski został najprawdopodobniej zamordowany, miarka się przebrała. Ludzie Piłsudskiego postanowili wymierzyć mu karę. Późnym wieczorem 8 września 1927 roku Mostowicz wyszedł z redakcji Rzeczpospolitej na ulicy Szpitalnej, zamierzając dotrzeć do swojego domu na ulicy Spokojnej. Na placu Narutowicza drogę zajechały mu 2 auta, z których wyskoczyło 7 napastników uzbrojonych w pałki i od razu zaczęli go okładać tymi pałkami. W rezultacie tego Mostowicz stracił przytomność i osunął się na bruk. Napastnicy wrzucili nieprzytomnego Mostowicza do jednego z samochodów, który natychmiast odjechał. Auto skierowało się w stronę rogatek miasta, mijając po drodze 2 posterunki policji, które usiłowały go zatrzymać. Gdy Mostowicz odzyskał przytomność, zaczął krzyczeć, ale wtedy napastnicy znowu zaczęli go bić i krzyczeć, że biją go za pisanie o marszałku. W okolicach Sękocina napastnicy wykopali Mostowicza z samochodu i błyskawicznie odjechali. Pobity dziennikarz zaczepił jadącą do miasta furmankę, która rankiem dowiozła go do domu. Znajomi dziennikarza wezwali lekarza i poinformowali o całym zajściu kolegów z redakcji Rzeczpospolitej. Ci ostatni zaalarmowali prokuraturę. Jak się potem okazało, samochód porywaczy należał do wojewody wołyńskiego, a porywaczami Mostowicza dowodził osobiście pułkownik Janusz Jagrym Maleszewski, komendant główny policji i zaufany człowiek Piłsudskiego. Nie mogło zatem dziwić, że całej sprawie ukręcono później łeb.
Sam Mostowicz wykorzystał później historię swojego porwania i pobicia w kilku swoich powieściach, w tym również w karierze Nikodema Dyzmy. W listopadzie 1928 roku dziennikarz zakończył współpracę z Rzeczpospolitą i skupił się na pracy literackiej. W 1930 roku ukazała się jego pierwsza powieść zatytułowana Ostatnia brygada, która opowiada o przedsiębiorcy, który musiał zderzyć się z brutalną rzeczywistością sanacyjnej Polski. Rok później Mostowicz opublikował powieść Kariera Nikodema Dyzmy, która od razu stała się wielkim bestsellerem. Przedstawił w niej losy niewykształconego prostaka, który dokonał niesamowitego awansu społecznego w warunkach sanacyjnej Polski. Jak już wspomnieliśmy, inspiracją do stworzenia postaci Dyzmy była dla Mostowicza osoba Józefa Piłsudskiego. Po sukcesie kariery Nikodema Dyzmy ukazały się kolejne powieści Mostowicza. Kiwony, Prokurator Alicja Horn, Bracia Dalcz i spółka, a potem dylogia o doktorze Murku, opisująca losy polskiego inteligenta w czasach szalejącego w sanacyjnej Polsce kryzysu. Bestsellerami stały się także kolejne powieści Mostowicza, Znachor i Profesor Wilczur, które pokazywały losy wybitnego warszawskiego chirurga, który wskutek amnezji stał się wiejskim uzdrawiaczem na Kresach. Pisząc swoje powieści, Mostowicz nie zapomniał także o kobietach. Dla tych ostatnich stworzył powieści Trzecia płeć i Świat pani Malinowskiej, których przesłanie krytycy nazwali później mianem konserwatywnego feminizmu. Akcja ostatniej powieści Mostowicza, która ukazała się wiosną 1939 roku, rozgrywa się już w sferach politycznych Warszawy. Mostowicz ostrzegł w niej przed nadchodzącą już nieuchronnie wojną. Wszystkie powieści Mostowicza najpierw ukazywały się w formie kolejnych odcinków w gazetach, a dopiero potem w formie książkowej. Czytała je wówczas cała Polska, a to przyniosło mu ogromne pieniądze. Dzięki nim zamieszkał w luksusowym apartamencie, posiadał luksusowe auto i prowadził bogate życie towarzyskie. Na organizowanych przez Mostowicza imprezach, tak zwanych fajfach, bywali artyści, pisarze, poeci i twórcy kina. Dzięki kontaktom z tymi ostatnimi jego powieści zaczęły być też ekranizowane, z czego Mostowicz również czerpał spore dochody. Siłą tych wszystkich filmów na pewno było to, że występowała w nich cała elita przedwojennego kina, na czele z Elżbietą Barszczewską, Jadwigą Smosarską, Franciszkiem Brodniewiczem, Kazimierzem Junoszą Stępowskim i Aleksandrem Żabczyńskim. Nawet w tak zapyziałych miasteczkach jak Kuty znano filmy nakręcone na bazie powieści Mostowicza. Tuż przed wojną pisarz otrzymał propozycję z wytwórni Warner Bros. Na napisanie 2 scenariuszy filmowych. Jeden z nich miał dotyczyć wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku i Mostowicz podpisał kontrakt z amerykańską wytwórnią. U progu wojny Mostowicz mógł się już czuć człowiekiem sukcesu. Ale w jego życiu prywatnym już tak nie było. Wprawdzie spotykał się z wieloma kobietami, ale nie zdołał zbudować trwałego związku z żadną z nich. Najbliżej osiągnięcia tego celu był z Kate Piwnicką, córką arystokratów i właścicieli majątku w Sikorzu, w którym lubił bywać. Jesienią 1939 roku miały się nawet odbyć ich zaręczyny, ale wybuchła wojna. We wrześniu 1939 roku Mostowicz zaciągnął się do polskiego wojska i znalazł w Kutach przy rumuńskiej granicy. I tam zginął. Był
jedynym polskim żołnierzem, który we wrześniu 1939 roku zginął w Kutach z prawie 30 000 polskich żołnierzy, jacy przewinęli się wtedy przez to miasteczko, udając do Rumunii. I to jest wielki paradoks. Ale równie wielkim paradoksem jest to, że najpopularniejszy pisarz sanacyjnej Polski nie pozostawił po sobie żadnego trwałego majątku, poza 2 czekami opiewającymi na 1000 złotych. Można więc powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku Mostowicza opuściło szczęście. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.